Często trafia nam się okazja, wycieczka do Rzymu albo wycieczka objazdowa całe Włochy, tygodniowa, za niedrogie pieniądze. W jakim miesiącu? W czerwcu, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu. Kochani, takie wycieczki to są dobre dla młodych ludzi, którzy mają dobrą kondycję. Teraz zrobić sobie moje kroki w parku archeologicznym tutaj w Ostii Antycznej. Ostia Antyczna jest częścią Rzymu. Zobaczcie, jest trochę turystów. Widzę, że i turyści z wózkami prosto idą do parku swoimi małymi walizeczkami podręcznymi z samolotu, ale niestety tutaj na terenie parku archeologicznego nie ma żadnej przechowalni. I taki turysta, który płaci za bilet 18 euro, musi sobie ciągnąć ten swój bagaż przez cały ten teren. Zanim wrócę do tej dyskusji, czy warto jechać na wakacje, na wycieczkę do Rzymu latem, to jeszcze Wam pokażę, jakie mam widoki. Stamtąd przyszłam, tam mamy zameczek, tu mamy parking dla samochodów, które przyjadą zwiedzać park archeologiczny, a tu idę do wejścia. Oczywiście ja mam taką specjalną wejściówkę, zaraz Wam pokażę. Jak przejdę przez bramkę, to w jakimś tam miejscu sobie usiądę i porozmawiamy, a może będę szła i rozmawiać będę z Wami, bo mam bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Tak wygląda moja wyjściówka. Z tyłu jest taki specjalny kod. Podpisana jest imienna. W razie zaginienia należy zgłosić na karabinierów, na policję, że zaginęła. No ale każdy człowiek, jak ma swoją wyjściówkę, to musi ją pilnować jak oka w głowie. A teraz jeszcze Wam pokażę tutaj. Tutaj jest parking. Może przejdę i Wam pokażę, jak wygląda parking. Gdybyście przyjechali zwiedzać prywatnym samochodem park archeologiczny w Ostii Antycznej, który jest największy we Włoszech, w Europie, jeden z większych parków archeologicznych na świecie, to możecie wjechać tutaj na ten parking. Nie ma odpowiedniej strzałki, że można parkować tutaj samochód, ale pomimo wszystko wjeżdżacie, widzicie, jest miejsce, parkujecie. Jak nie macie, to musicie szukać miejsca na terenie naszego miasteczka. Ale jak wcześniej powiedziałam, nasze miasteczko jest częścią Rzymu. Tutaj grupy czekają albo na przewodnika, albo czekają na resztę osobników, albo czekają na minibusik, bo tutaj na terenie naszego parku archeologicznego od ubiegłego roku mamy minibus z dopłatą 5 euro. Możemy sobie wziąć taki minibusik i dojechać w takie jedno miejsce ciekawe, Porta Marina się nazywa, i stamtąd przyjść w stronę wyjścia i zwiedzać całe miasto. Musicie też wiedzieć, że park archeologiczny jest bardzo duży, tutaj 120 hektarów, ale no nie wszystkie miejsca są odkryte. Ale jest bardzo dużo miejsc odkrytych. Ja za każdym razem, jak tu wchodzę, to zawsze coś nowego odkryję, czyli nowe jakieś tam rzeczy na terenie tego parku. Wiadomo, to było miasto portowe, które zaopatrywało Rzym w żywność i powstało w IV wieku przed Chrystusem. Dobra, teraz przejdę, dam pani, żeby wzięła mi i skanowała ten mój bilet. O, czy tu już można ten? Ah, ciao. Qua? Sulla linguetta arancione, il codice verso l'alto, l'altro verso. Aha, ok. Ok. Już? Già. Ok, oh, funziona. Permesso. A, co devono fare? Słuchajcie, no ja tutaj wchodzę, a tutaj sobie skanują kod. Nie wiem, po co ten kod skanują, ale ja mam tą wyjściówkę. Dałam, przeszłam i teraz będę sobie szła i będę z Wami rozmawiać. Weszłam tamtędy i teraz będę szła tędy. Piękne słoneczko świeci, więc się opalę. Właśnie wyszłam z tego względu, żeby też się troszkę opalić, bo ja tak na plaży to nie leżę plackiem. Albo chodzę, albo
siedzę w domu, robię czynności domowe i zajmuję się moimi kanałami kulinarnymi, więc montuję filmiki i to też zajmuje dużo pracy. Albo nagrywam, ostatnio dużo nagrywałam lodów, zapraszam Was na te lody. Linki na lody domowe zostawię Wam w opisie tego filmu. Ja robię szybkie lody, tylko 3 składniki. Przygotowanie takich lodów jest bardzo proste. Dosłownie w 5 minut przygotujesz takie lody. A teraz jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że jak wejdziemy na teren parku archeologicznego, to albo sobie kupujemy butelkę tam w maszynie, która sprzedaje wodę. 1 euro kosztuje pół litra wody, albo bierzemy ze sobą wodę, kupujemy w jakimś sklepie, supermarkecie. Za pół litra wody zapłacicie tylko 23 centy, u nas tyle kosztuje w sklepie, albo taką małą buteleczkę podręczną bierzecie, wkładacie do torebki, tak jak ja. A tutaj na terenie naszego parku archeologicznego, ja tam dojdę dalej, to Wam pokażę, są takie studzienki, albo nawet jest taki kranik i jest woda pitna, cały czas leci woda, albo trzeba przycisnąć. Pisze woda pitna, to po włosku aqua potabile. Dobra, jeszcze Wam pokażę, jak wyglądało starożytne miasto Ostia. I wracamy do tematu. Założyłam sobie czapkę z daszkiem i okulary, bo wiadomo, że już słonko jest takie, wiecie, mocne słonko i żeby tutaj chodzić, to najlepiej się zaopatrzyć tak w wodę pitną, w czapkę z daszkiem i w okulary, i wtedy możemy sobie chodzić po tym mieście starożytnym i zwiedzać. Ja tutaj Wam kawałek nagram i dojdę do jakiegoś miejsca, usiądę i będzie mi się lepiej rozmawiać. Bo wiecie, jak się idzie i mówi, to się szybciej męczy człowiek. A ja tutaj mam dużo kilometrów do zrobienia, no i po prostu chciałabym to zrobić w takim odpowiednim kroku. Idę w stronę muzeum i takiego baru, tam usiądę i porozmawiamy, a teraz Wam pokazuję, jakie są przede mną widoki i co się znajduje. Fajnie, że jesteś na moim kanale. Jeżeli nie ma subskrypcji, to zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz. No i widzimy się już przy moim śniadaniu. Oto moje drugie śniadanie, można powiedzieć, bo już jest prawie 11 godzina. Przyszłam tutaj właśnie do tego baru, co Wam wcześniej mówiłam, że jest na terenie parku archeologicznego. Bardzo dużo ludzi przyszło, ale to turyści, którzy spacerowali tu, zobaczyli ten bar i przyszli. Także stałam kilka minut w kolejce. Stoliki tutaj koło baru są zajęte, ale to nic nie szkodzi, bo ja chciałam usiąść sobie tutaj na słoneczku i troszkę się popalać. Tutaj znajduje się, no oczywiście brama, ale za bramą jest rzeka Tybr, która wpływa, ujście ma do Morza Tireńskiego. Tego, które znajduje się tutaj u nas w Rzymie, w Ostii, Ostia Lido. Także zobaczcie, tak to wygląda ten obiekt, jeszcze Wam tak nagram. Fajnie, po tej stronie jest właśnie ten sklepik z pamiątkami, za sklepikiem są toalety, a tutaj mamy ten duży bar, gdzie można zjeść, nawet zjeść obiad, bo też są makarony różne i oczywiście wypić wspaniałe cappuccino, czy wziąć sobie jakiś fajny deserek. Pokazałam Wam moje śniadanie, a teraz Wam powiem, czy warto przyjechać na wakacje, na wycieczkę objazdową do Rzymu. Jeżeli ktoś ma dobre kondycje i dobre zdrowie, to i latem może przyjechać i spacerować sobie. Ale po pierwsze, latem jest bardzo gorąco i osoby, które mają problemy z ciśnieniem, no to nie polecam takiej wycieczki latem, gdyż jak chodzimy po mieście i temperatura dochodzi prawie do 40 stopni, no to kto by chciał chodzić? A takie wycieczki zaczynają się od rana, takie spacery po miastach.
i chodzi się do wieczora. Przewodnicy mało kiedy biorą z grupami jakieś tam autobusy, metra i tak dalej. Większość swoich spacerów po mieście robią na nogach, więc Rzym jest bardzo rozległym miastem. Nie będę się wypowiadać na temat innych miast, ale powiem, że Rzym jest rozległy co do swoich zabytków i od jednego zabytku do drugiego należy przejść kilka kilometrów. Na przykład z Watykanu dojść do Koloseum to jest dobre godzinę czasu szybkiego chodu, a jak się idzie z grupą, to idzie się co najmniej z 2 godziny i powiem Wam, że się robi kilka dobrych kilometrów. Tak mogę na zakończenie powiedzieć tej rozmowy, że na wakacje to najlepiej jechać nad morze, czy w góry, czy po prostu wypoczywać pod drzewem, ale nie przyjeżdżać do krajów, gdzie są wysokie temperatury i spacerować i zwiedzać zabytki. To są tylko takie wycieczki dobre dla osób, które mają kondycję, ale nawet dla osób, które mają kondycję i pracują cały rok, to lepiej pojechać i wypocząć gdzieś niż chodzić i męczyć się, bo jak człowiek jest zmęczony pracą całoroczną i jeszcze musi wydobywać z siebie energię i chodzić w upale 40-stopniowym, no to nie są wakacje. A ja zabieram się za moje śniadanie, bo tu moja kawusia już wystygła, espresso. Co tutaj ja mam? Tu mam tak, crema di café, czyli krem kawowy. Taki krem kawowy jest na moim kanale. Mangiare Łewki, zostawię Wam linka. Mam rogalika, mam wodę i mam espresso. I co powiem? Buon appetito! Widzimy się, kochani, na następnym filmie. Postaram Wam się jeszcze nagrać jakiś ciekawy film odnośnie wakacji we Włoszech. Dziękuję bardzo, że byłeś do końca tego filmu. Jeżeli nie ma subskrypcji, to zapraszam do subskrybowania i subskrybuj polecane kanały. Miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się na następnym filmie. Pozdrawiam serdecznie z Rzymu, Ewka. Ciao a tutti!